Podążając dalej tropem scen z Pana Tadeusza zilustrowanych na hebanowej szkatule oraz w grafikach Andriolego, przyjrzyjmy się dzisiaj bliżej scenie polowania, a właściwie koncertu wojskiego, który kończył soplicowskie polowanie. Kiedy do soplicowskiego dworu dotarła informacja o tym, że w pobliskim lesie pojawił się niedźwiedź, ogłoszono, że następnego dnia z samego rana odbędzie się polowanie. Całe popołudnie i wieczór trwały przygotowania do niego, a rano wyruszono. Polowanie zakończyło się powodzeniem, nie obyło się bez dramatycznych momentów. Na przykład młody hrabia niemalże został oskalpowany przez rozjuszonego niedźwiedzia. Kiedy niedźwiedź legł u stóp myśliwych, wszyscy zebrali się dookoła. Wśród zebranych odnajdujemy myśliwych, którzy wzięli bezpośredni udział w pokonaniu niedźwiedzia. Widzimy więc Gerwazego, asesora, rejenta, hrabiego i Tadeusza oraz księdza Robaka, który próbuje niepostrzeżenie opuścić towarzystwo. Jednak kiedy przyjrzymy się scenie dokładniej, dostrzeżemy go po lewej stronie, rozpoznajemy go po habicie i kapturze, który zarzucił na głowę. Na samym środku widzimy Wojskiego, którego śmiało można nazwać soplicowskim mistrzem ceremonii. To on wie, jak zorganizować polowanie, jak odpowiednio przywitać gości, wie, gdzie zapodział się arcyserwis i wie też, w którym momencie najlepiej go zaprezentować. Pamiętajmy, że Wojski nie jest imieniem ani nazwiskiem, tylko nazwą tytułu urzędowego. W dawnej Polsce sprawujący urząd wojskiego przede wszystkim zajmował się dziećmi i żonami szlachciców, którzy ruszali do walki podczas pospolitego ruszenia. W czasach, kiedy rozgrywa się akcja Pana Tadeusza, ten urząd już nie funkcjonuje i w Soplicowie jest używany niejako z przyzwyczajenia, przypomina o epoce, która przeminęła. Wojski na nazwisko Machreczecha i mieszka w soplicowskim dworze. W scenie ukazanej na szkatule Wojskiego widzimy w centralnej części, tuż za niedźwiedziem, który właśnie przed chwilą został pokonany. Wojski ma na głowie futrzaną czapę, nazywaną kołpakiem, która zacienia większą część jego twarzy, a w ręku trzyma róg myśliwski, róg wykonany z naturalnego rogu bawoła. Róg, który podczas polowania służył do sygnalizacji, do porozumiewania się na odległość. Po zakończeniu soplicowskiego wielkiego polowania na niedźwiedzia, Wojski popisuje się tym, że na rogu potrafi również zagrać. Zebrane towarzystwo podczas tego niezwykłego koncertu usłyszało poszczególne etapy polowania. Kiedy Wojski zadał w róg po raz pierwszy, słychać było dźwięk pobudki, szczekanie psów. Za drugim razem dało się słyszeć odgłosy zwierząt. Słychać było wycie wilka, pomrukiwanie niedźwiedzia i żubra. Kiedy Wojski przyłożył róg do ust po raz trzeci, odgłosy zwierząt i polujących zbiegły się w jedno, dając wrażenie polowania. A teraz sięgnijcie sami po tekst Pana Tadeusza, odnajdźcie w nim fragment dotyczący soplicowskiego polowania i spróbujcie wsłuchać się w odgłosy koncertu wojskiego. Ten fragment odnajdziecie w księdze zatytułowanej Dyplomatyka i łowy.